Cześć, oglądacie Glare One TV, jestem Marcin i w tym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą lampy błyskowej zgasić światło zastane. Zapraszam do oglądania. Podczas sesji będziemy fotografować Danielę, która jak widzicie jest już przygotowana i czeka, za nią jest deska SUB, która jest naszym rekwizytem do sesji. A jeżeli chodzi o oświetlenie, to jak widzicie po mojej prawej stronie na statywie umieściliśmy aż dwie lampy. Jest to lampa Botis 600 i Botis 400. Skumulowaliśmy je na jednym statywie razem, żeby maksymalnie wykorzystać je w sposób taki, żeby było jedno źródło światła. Światła, które będzie kontrowało światło zastane, czyli światło słoneczne, które ustawiliśmy w taki sposób, żeby było za Danielą, i lampy będą to światło wypełniać od przodu. Jeżeli chodzi o aparat, to do aparatu mam zamontowany wyzwalacz Glare One Talos. Mam tutaj 24-105 i jeżeli chodzi o aparat, to jest akurat EOS R5 Mark II. Jeżeli chodzi o setup, bardzo istotna rzecz. Nie będziemy tutaj korzystać z HSS-u i nie będziemy też korzystać z TTL-u. W tych warunkach, które są bardzo mocne, bardzo trudne, musimy zastosować manualne wyzwalanie i manualne sterowanie. Czyli tak, aparat na manual, czas 1/200 sekundy, bardzo mocno domkniętą będziemy mieć przysłonę. Będą to przysłony rzędu 13-16, prawdopodobnie nawet i więcej. A lampy są ustawione na pełną moc i w takim właśnie setupie pozwoli nam to wykorzystać w pełni ilość światła, które one generują. Jeżeli byśmy chcieli to zdjęcie wykonać z HSS-em, to HSS owszem da Wam możliwość zastosowania każdego czasu migawki, ale nie będziecie mogli wykorzystać w pełni mocy lampy, bo nawet jeżeli ustawicie przy HSS-ie lampę błyskową na maksymalną moc, to ona i tak będzie świeciła na zdjęciu dużo słabiej. Więc jeżeli chcecie zrobić taki manewr, jak dzisiaj robimy na tej sesji, czyli gasimy światło zastane, to moim zdaniem najprościej będzie Wam to uzyskać właśnie ustawiając aparat manual, lampy na pełną moc i bez HSS-u. Więc tak wygląda nasz setup do sesji. Zobaczmy, jak wygląda to na zdjęciach. Ten efekt gaszenia światła zastanego, jak widzicie, pozwala uzyskać bardzo dramatyczny efekt. Nie zawsze on się na sesji sprawdzi. Tutaj nasza sesja ma taki lekki, sportowy sznyt, więc myślę, że taki efekt bardzo ciekawie się z tą całą i stylizacją i z tym rekwizytem dopełnia. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego tematu, to oczywiście zapraszam do komentarzy pod filmem. Będziemy starać się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo Danieli za pozowanie i jak zawsze zapraszam Was do innych odcinków Glare One TV.